Hej moi drodzy, tu Kamila. Dziś zabiorę Was na wycieczkę do najdziwniejszego zakątka naszego mózgu. Tego, który odpowiada za rozczarowania i wewnętrznie, a nie mówiłam. Będzie nauka, będzie humor i będzie trochę piratów. Więc usiądźcie wygodnie, zróbcie sobie herbatkę albo jedz nutellę łyżką ze słoika, nie oceniam, i lecimy. Nutella? A gdzie jest miejsce na miseczkę tuńczyka? Człowieku, twoje priorytety wymagają aktualizacji oprogramowania. Mała tajemnica od mądrali z kręgów neurobiologii. Twój mózg ma specjalne centrum rozczarowań. Serio. Niektórzy mają tatuaż na lędźwiach, inni problemy z zaangażowaniem, ale wszyscy mamy habenulę. To malutka neurobiologiczna królowa dramatu, która uwielbia mówić, a nie mówiłam? Czyli to taki wewnętrzny kot. Siedzi na szafie, patrzy z pogardą i czeka, aż spadniesz z własnych ambicji. Wiesz, Jinx? Jeżeli postawisz sobie takie konkretne cele oparte na wynikach i ich nie spełnisz, to mózg wtedy świruje. O, czyli jak wtedy, gdy obiecujesz, że będziesz wstawać codziennie o 6 rano na siłownię? Dokładnie. A w praktyce nie potrafisz nawet poprawnie trafić w przycisk drzemki. To musi boleć. I wtedy twoja habenula rozświetla się jak automat w Las Vegas. Brzmi nieźle. Jackpot? Niestety nie. Zamiast dzwonków i fajerwerków dostajesz neurokoktajl pod tytułem „Jesteś do bani, po co w ogóle próbować?” Aha, czyli taka wersja kociego i tak ci się nie uda, człowieku. Znam ten vibe. To neurobiologiczny odpowiednik typa z pierwszego rzędu na twojej życiowej scenie, który nie dość, że bełkocze z tanim piwem w ręku, to jeszcze krzyczy „opowiedz kawał” dokładnie w środku twojego kawału. A im bardziej skupiasz się na tym, czego nie osiągnąłeś, tym bardziej ten gość wrzeszczy. To tak jak karmienie bezdomnego kota. Najpierw miauczy, potem się drze, a potem zanim się obejrzysz, masz 17 kotów na twoim ganku. I sąsiedzi podejrzewają, że kompletnie ci odbiło. A teraz ciekawostka z naszego działu. Co? Mądrale naukowcy odkryli, że habenula, ten malutki kawałek mózgu, odpowiedzialny za poczucie porażki, aktywuje się nawet u ryb. Tak, dobrze słyszysz, u ryb. W eksperymentach badacze dawali rybom nagrodę, kiedy płynęły w odpowiednim kierunku. Kiedy jednak nagrody zabrakło, habenula ryby zaczęła świecić jak neon w Las Vegas i ryba przestawała próbować. Czyli nawet ryby mają wbudowany mechanizm, po co się starać, skoro i tak nic z tego nie wyjdzie. To nie jest tylko nasza ludzka drama. To biologiczny, pradawny mechanizm, który działa tak samo w akwarium, jak i w open space. Aha, innymi słowy, ryby też mają wbudowane. Nie warto. Oficjalnie jesteśmy kuzynami. Pomyśl, kiedy obsesyjnie gapisz się tylko na wynik, to tak jakbyś prowadził samochód, uporczywie patrząc na jakąś odległą górę. Nie tylko przegapisz wszystkie sensowne zjazdy po drodze, ale też prawie na pewno wylądujesz w rowie. Gratulacje! Mistrzostwo autodestrukcji. Albo jak gapić się w pustą miskę i oczekiwać, że sama się napełni. To nie działa. Próbowałem. I właśnie dlatego fiksacja na celach bywa paraliżująca. Widzisz tylko tę jedną rzecz i kompletnie ignorujesz, że życie podsuwa ci pod nos inne, często lepsze opcje. Mały objazd? Nie mogę, bo nie mam tego w planie. Niespodziewana okazja? Sorry, mam już grafik napięty jak struna. Nowa relacja, która mogłaby mnie faktycznie uszczęśliwić? Nie, dziękuję, bo nie mam jej w moim harmonogramie. Antydotum na tą neurologiczną mokrą szmatę nie polega na tym, by przestać mieć ambicje. Jasne, próbuj. Pojaw się na rozmowie kwalifikacyjnej i powiedz: nie wierzę w cele. Nawet rekruter odsunie krzesło i zapisze ryzyko ucieczki czerwonym długopisem. Sęk w tym, żeby nie traktować celów jak świętych, prawnie wiążących kontraktów podpisanych własną krwią z wszechświatem. Wszechświat ma w nosie, że obiecałeś schudnąć 10 kilo od maja. On jest zajęty podtrzymywaniem galaktyk i pilnowaniem, żeby pierścienie Saturna się nie poodczepiały.
Więc zamiast traktować cele jak współrzędne GPS, potraktuj je raczej jak mapę skarbów narysowaną przez bardzo pijanego pirata. Piraci? Skarby? Brzmi fajnie, ale pamiętaj, każdy skarb ostatecznie kończy jako pudełko, w którym kot i tak będzie chciał siedzieć. Jest tam wielkie, kuszące X, mazane kredką, owszem, ale połowa zabawy to cała ta podróż. Złe zakręty, szemrane tawerny, metaforyczne pojedynki na szable z piratem wyglądającym podejrzanie jak twoja teściowa. To jest prawdziwa historia. Wyobraź sobie, potykasz się, pocisz się i kombinujesz, aż w końcu docierasz do czegoś, co jako tako przypomina skrzynię ze skarbem, choć zdecydowanie jest oblepiona ptasim guanem i zawiera mniej złota, a więcej lekcji życiowych. W punkt, bo gonitwa za celem nie ma być łatwa, ale nie musi też wyglądać jak tanie seanse nekromacji. A teraz trochę nauki. Habenula nienawidzi niespełnionych oczekiwań. Ale dopamina, czyli mózgowy sok nagrody, uwielbia samą pogoń, nie efekt końcowy, nie linię mety, tylko ściganie się. Twój mózg to w gruncie rzeczy labrador. Chce biegać, aportować i czuć się dobrze po drodze. Labrador, koty są lepsze. My kochamy rezultat bez gonitwy. Ty rzucasz piłkę, ja nie. Ale jeśli nagradzasz się dopiero na mecie, to jakbyś mówił psu, możesz aportować ze 100 razy, ale pogłaszę cię tylko jak przyniesiesz piłkę wysadzaną diamentami. Brawo, właśnie wpędziłeś swojego wewnętrznego labratora w depresję. Zamiast tego syp dopaminę po drodze. Świętuj małe kroki. Przybij sobie 5 za postęp, nawet jeśli jest krzywy, boczny albo wygląda jak obraz Picassa. Cel siłowni. Chciałeś kaloryfer na brzuchu, ale skończyło się na tym, że łatwiej nosić ci zakupy. Wciąż wygrana. Dieta. Obiecałeś 0 cukru. Po 3 dniach znajdują cię o 2 w nocy w spiżarni szepczącego kocham cię do słoika nutelli. To nie porażka, to rozwój postaci. Praca. Miałeś rozwalić prezentację. Slajdy nie wyszły, imprezowałeś. Szef uznał, że jesteś geniuszem. Habenula mówi, że jesteś oszustem. Zgadnij, kto ma rację. Podpowiedź? Habenula. Postanowienia noworoczne. Francuski, medytacja, 1 000 000 oszczędności. W lutym potrafisz poprawnie powiedzieć croissant, zasypiasz jak mistrz zen i masz 17 zł i 32 grosze na koncie. To i tak nieźle. Nieprzekonany? Pomyśl o Habenuli jako o toksycznym ex. Tym, który wpada bez zaproszenia tylko po to, żeby ci przypomnieć, że nigdy niczego nie kończysz. Chcesz, żeby ten głos dyktował ci całe życie? Czy może wolisz go unikać i znaleźć kogoś, kto naprawdę wspiera twój rozwój? Bo za każdym razem, kiedy przeżywasz swoje porażki, ten ex-gremlin z twojego mózgu się uaktywnia. A gdy świętujesz postęp, choćby najmniejszy, symbolicznie wymieniasz zamki w drzwiach. Ustaw elastyczne cele. Mapa skarbów, nie GPS. Elastyczność to znaczy mniej rozczarowań, więcej niespodziewanych zwycięstw. Elastyczne? Dokładnie. Ja na przykład dziś planuję spać na twojej poduszce, ale jutro na klawiaturze. Nagradzaj proces, świętuj każdy krok, nawet głupi. Napisałem 1 akapit, zasłużona 5. Nazwij hejtera. Ochrzci Habenulę Petronelą albo Sebą. Trudniej traktować ją poważnie, kiedy mówisz zamknij się, Seba. Sukces to nie tylko wynik, to też wysiłek, nauka czy nawet frajda. Śmiałeś się podczas porażki? Wygrałeś. Nie liczę kalorii, liczę drzemki i jakoś żyję spokojnie. Mikroprzygody. Dodawaj małe, dziwne cele, na przykład spróbuj nowej kawiarni albo nauczy się jednego ruchu tanecznego. Dopamina płynie, a presji brak. Codziennie wleźć do innego pudełka. Polecam. Rozwój gwarantowany. Więc następnym razem, kiedy twoja Habenula rozwrzeszczy się, porażka,
bo nie osiągnąłeś konkretnego celu, weź oddech. Spytaj siebie, czy ja jestem tu dla efektu, czy dla przygody? Bo jasne, złoto na końcu mapy się błyszczy, ale prawdziwy skarb to objazd, piraci, rowy i tak nawet nocne romanse z Nutellą. A gdy ktoś cię spyta, no jak, trudne to było? Możesz się uśmiechnąć, otrzepać metaforyczne gówno z klapy skrzyni i odpowiedzieć: Jak wskrzeszanie umarłych. no widzicie, moi drodzy, nasz mózg to czasem toksyczny ex, czasem heckler na stand-upie, a czasem labrador na dopaminie. Jeśli następnym razem ktoś was zapyta, czy było trudno, to już wiecie, co powiedzieć. Jak wskrzeszanie zmarłych. Czyli jak przerwanie kociej drzemki. Absolutnie niemożliwe. Jeśli ten odcinek sprawił, że wasza habenula ucichła choć na chwilę, dajcie znać w komentarzach. A jeśli wam się podobało, kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek, żebyśmy mogli dalej wspólnie śmiać się z naszych mózgów i życiowych rowów. Do zobaczenia w następnym odcinku, a póki co pamiętajcie, skarb to nie złoto, tylko cała ta piracka przygoda po drodze. I pamiętajcie, jeśli życie daje wam rowy, potraktujcie je jak nową kuwetę.